Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, ja nazywam się Sylwia i tworzę tutaj treści makijażowe. Dzisiaj możecie zobaczyć u mnie makijaż, kiedy Ci się nie chce, ale fajnie by było coś mieć na twarzy, typu mam 5 minut do imprezy, mam 5 minut na makijaż, nie chce Ci się robić tego makijażu, no ale coś fajnie by było mieć, więc jeżeli jesteś zainteresowana lub zainteresowany, jak stworzyłam ten makijaż krok po kroku, zapraszam do oglądania dalej. No więc pierwsze co robię zazwyczaj, kiedy mi się faktycznie nie chce malować, to zaczynam od pielęgnacji. I jest to dla mnie taki rytuał, bo przede wszystkim tutaj sobie użyję tego kremiku z Bielendy, tak? To jest Bielenda? Tak, z Bielendy. I ja się już wtedy budzę, już mi się trochę bardziej chce. Wiadomo, ostatnio widziałam też takie memy w internecie, kiedy dzisiaj stwierdzam, że nie chce mi się malować, a koniec końców wychodzisz z full szpachlą i ja tak faktycznie czasami mam. Także rozprowadzam sobie krem na całą twarz i będzie to naprawdę bardzo szybki makijaż użyciem niedużej ilości kosmetyków. Więc wydaje mi się, że właśnie na takie dni, kiedy chcesz cośkolwiek zrobić, ale niekoniecznie chce Ci się to robić, może to świetnie wyglądać. Też od razu przepraszam za mój głos i za mój zaczerwieniony nos, ale jestem chora aktualnie, idealnie na urlop, więc czy Wy też tak macie, że jak akurat macie w końcu wolne po długim czasie, to się rozchorujecie? Prawie za każdym razem tak mam. No więc niech się wchłonie ładnie kremik i możemy przechodzić dalej. Także jeżeli chodzi o podkład, nikogo tutaj nie zdziwię, będę używała tego L'Oreala w kolorku 1D, 1W. I nakładam sobie go taką niedużą warstwą. Może powinnam poczekać faktycznie, aż ten krem się wchłonie, ale ja bardzo lubię, kiedy ten krem z tym podkładem się tak tapia, się miesza ze sobą. Wydaje mi się, że jest to trochę delikatniejszy efekt na twarzy. Także no, pracujemy z tym, co mamy, tak jak lubimy. Więc lecimy sobie na całą twarz, rozmażę sobie ten podkład palcem, a potem będę go wklepywać gąbeczką. I to, co mi zostało na ręce, zbieram sobie gąbeczką i będę teraz to wszystko sobie wklepywała. Dzisiaj trochę wyjątkowe, jeżeli będziecie słyszeli jakiekolwiek odgłosy poza mną, to dlatego, bo jak to jest w polskiej rodzinie, w polskim domu, jak się ma urlop, to też ma się remont, także na dole się dzieje magia, więc no niestety będziecie musieli z tym żyć, a w międzyczasie ja nałożę sobie to konturowanie. Klasycznie lecimy z kosmetykami, których używam na co dzień, bo są dla mnie po prostu sprawdzone i kiedy mi się nie chce malować, no to wiadomo, że nie kombinuję też z nowymi produktami, których nie wiem jak działają, które nie wiem jak działają, także będę sobie używała teraz tego Catrice. Jeżeli jesteście zainteresowani takim typowym moim makijażem na co dzień, również jest film na moim kanale, możecie sobie go zobaczyć w linku na górze i nakładam sobie standardowo tak troszeczkę wyżej na kości jarzmowej. Nie szczędzę sobie go. Też nie nakładam jakoś wybitnie dużo, ale no wiadomo. No i też nie nakładam dzisiaj konturowania na nos, bo chodzę z chusteczkami cały czas, non-stop wszędzie, więc i tak by mi się zmazało. A jeżeli będę miała tylko podkład na nosie, to nie będzie tego aż tak bardzo widać, więc dzisiaj sobie po prostu to konturowanie tam odpuszczę. Ładnie sobie wklepujemy wszystko. Generalnie twarz robię dosłownie tak jak zawsze i będę robiła ją tak jak zawsze. Także lecimy teraz z różem, tym z marki Hema. Wszystkie oczywiście nazwy kosmetyków standardowo będziecie mieli w opisie, także serdecznie Was tam zapraszam. I teraz sobie pędzelkiem będę nakładała ten róż i za chwileczkę będziemy sobie to wszystko, no ja bym była za mało chora, będę wyglądała bardziej jak chora, z wypiekami. No i teraz sobie oczywiście to wszystko razem blendujemy, żeby to się wszystko zlało w jedną ładną całość. Też powiem Wam szczerze, że mamy tak delikatnie, że tak powiem, dużo zwierzątek teraz u nas, bo mamy teraz 2 pieski, oczywiście mojego kota. I jest tak cudownie, ale no, jeżeli byście usłyszeli też jakieś szczeknięcie, to tak. Mamy pieski teraz u siebie na tydzień. O dziwo, kotek się bardzo zaprzyjaźnił z tymi pieseczkami.
więc bardzo się z tego cieszę. Dobra, no i oczywiście, nie powiedziałam Wam, że nakładam korektor, ale chyba doskonale to widzicie. Nakładam teraz ten korektor z Fit Me, z Maybelline, który nazywa się Fit Me. 10, standardowo również, więc to już chyba każdy zna na pamięć. Nie ma co się tutaj, że tak powiem, nad tym rozdrabniać. No ja tu jestem taka, że jak ja się przykleję do jakichś kosmetyków, to nie ma przebacz, cały czas ich używam. No i co ja teraz bym chciała zrobić? Na pewno chciałabym się przepudrować. No i w tym wypadku, z racji, że mam katar, wolę sobie użyć zwykłego pudru w kamieniu, tego z Kiko Milano, ponieważ jeżeli ja sobie tutaj będę używała właśnie pudru sypkiego, no to zaraz znowu zacznę kichać, więc wolę tego uniknąć. No, więc pudrujemy sobie tylko w zasadzie pod oczami i tutaj na policzkach i też dodam trochę pudru na czoło, żeby troszeczkę też nie zabrać całkowicie tego blasku ze skóry, który mamy bardzo ładny. No i jak sobie już zmotywiłyśmy twarz, teraz możemy sobie ją rozświetlić. Ja będę standardowo używała tego rozświetlacza z kalendarza adwentowego z Catrice, tego oto gagatkę. I powiem Wam coś mega fajnego, bo jak siostra robiła porządki w kosmetykach swoich, to właśnie też miała ten kalendarz w tamtym roku i ona go w ogóle nie używa, więc odziedziczyłam nowy, wykorzystam tylko ten i już będę miała nówkę, sztukę nieśmietaną i działającym opakowaniem tak samo. Także ja sobie go nakładam w tym miejscu, gdzie miałam róż wcześniej. Nie szczędzę sobie go, bo właśnie wydaje mi się, że jak nam się nie chce, to trzeba sobie czasami czymś dowalić, żeby wyglądało, jakbyśmy spędziły trochę więcej czasu nad tym makijażem. I jeżeli chodzi o oko, w końcu możemy przejść do oka. Tutaj mam taki cień z Kiko Milano, już Wam pokazuję te wszystkie informacje z tyłu. On jest bardzo fajny, on ma bardzo ciekawą konsystencję. On jest taką żelką trochę, możecie zobaczyć, mi się tak, że tak powiem, żelkuje bardzo fajnie. Tak wygląda na ręce. I nałożę sobie go na całą ruchomą powiekę. Zobaczymy, co się stanie. Co może pójść nie tak? Mam ten sam cień, tylko że w kolorze zielonym. Jest takim kameleonem też, bardzo fajnym. Także bardzo się cieszę, że mam teraz jeszcze kolor złoty, bo też się czaiłam na ten złoty, nie ukrywam. Po prostu płynne złoto na oku. I nakładam sobie go palcem, więc mam też tą fajną opcję, że ten pigment bardziej widać, bo wydaje mi się, że te cienie bardzo ciężko jest nałożyć pędzelkiem przez konsystencję tych cieni. Lustereczko, powiedz przecie, co ja tutaj narobiłam. Jeżeli on zaschnie, to on się już robi pudrowy. To jest taki delikatny problem, mankament, bo jest bardzo ciężko go, że tak powiem, nałożyć. Trzeba szybko z nim pracować, póki on jeszcze właśnie sobie nie zastygnie. Ale wydaje mi się, że efekt robi wow. I wydaje mi się, że to są właśnie takie lata 2000 trochę teraz na moim oku. Prawda? Co my byśmy mogły tutaj zrobić? Kreski chyba bym nie nakładała. Szanujmy się, nie chce mi się. O, jestem cała w brokacie, żeby to widzicie. Wszędzie mam brokat. Dobra, jeżeli chodzi o oko, dodałabym jeszcze tutaj troszeczkę brązowej kredki. Ja tutaj będę używała tej z Revolution. Taka zwykła, też z kalendarza adwentowego swoją drogą. Teraz mamy też bardzo... Ja w ogóle się nie mogę doczekać teraz na kalendarz adwentowy i nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Jaka ona jest twarda. To jest niby eyeliner. Ja chyba... Nie, zrezygnuję, nie mogę. Na ręce wygląda świetnie. Wygląda cudownie na ręce, prawda? A na oku masakra. Tak twarda, chociaż może w ten sposób. Nie, on mi ściąga tylko ten cień. Nie ma sensu. Dobra. No i z racji tego, że to będzie taki szybki makijaż, kiedy nam się właśnie nie chce robić dużo kroków, wydaje mi się, że na tym możemy już zaprzestać i przejść sobie do rzęs. Jeżeli chodzi o rzęsy, oczywiście standardowo użyję sobie tej mojej panoramy i tak porządnie, naprawdę porządnie je wytuszuję i to już nam zrobi bardzo fajny efekt. Także lecimy sobie teraz z tuszem. Zauważyłam też, że zaczęliśmy odchodzić trochę od takich jednocieniowych jednoproduktowych makijaży oka. W zasadzie to jest fajne, kiedy się śpieszysz, kiedy chcesz zrobić jakiś fajniejszy makijaż, ale nie masz czasu albo chęci.
nie zawsze jest ochota na to, żeby się jakoś super pomalować. Ze względu na cały proces tego makijażu, także wydaje mi się, że to też jest bardzo fajna alternatywa. Może nie z jakimś ciemnym cieniem, bo wydaje mi się, że ten zielony totalnie by tutaj nie pasował i oj, wyglądałoby to strasznie. Natomiast taki złoty, jasny, to mi wygląda trochę jakbym nałożyła sobie rozświetlacz na twarz, który jest na twarz, na oczy. No i jeżeli chodzi o ostatni krok już w tym makijażu, oczywiście, że zostały nam usta. Także ja sobie użyję tutaj tego błyszczyka też z Revolution. Jezu, jeszcze trochę wyjdzie nam makijażową marką. I nałożę sobie go po prostu na usta. Ma takie fajne drobiny i bardzo ładnie pachnie. Naprawdę ja go zawsze używam z taką brązową konturówką. Ale solo też wygląda bardzo ładnie. Także mamy makijaż, który wygląda jak kula dyskotekowa, ale wydaje mi się, że ja na jakiś wieczór, czy na jakąś taką bardzo szybką imprezę, żeby po prostu w 5 minut się pomalować i wyjść, wygląda całkiem sympatycznie. No, powiem Wam tak, ja bym się tak umalowała, bo w sumie się umalowałam tak właśnie przed 5 minutami. Dajcie znać koniecznie, co uważacie o takim bardzo prostym makijażu na jakieś wyjścia. Wydaje mi się, że właśnie typowo jest na wyjścia przez tą ogromną ilość brokatu na mojej twarzy. Bo jak możecie zobaczyć, ja się naprawdę świecę jak totalnie dyskoteka. Oczywiście też zapraszam na moje inne social media, Instagram, TikTok. Tam coraz więcej staram się być aktywna, a także zapraszam serdecznie do odwiedzenia. Na dole w opisie też macie linki. I jeżeli spodobał Wam się ten film, oczywiście też zapraszam do lajkowania i subskrybowania po więcej podobnych treści. Na dzisiaj już Wam bardzo dziękuję. Do kolejnego. Pa, pa! Herbatka w dłoni z ojczyzny.